bardzo ważne. Do samorozwoju, zarówno zawodowego, jak i prywatnego, rodzina, jak już wspomnieliśmy, jest bardzo ważna. Dokładnie. Ale co jeszcze pomaga Ci w rozwoju takim zawodowym? Wsparcie w sumie ludzi dookoła. Jeśli widzę, że dane osoby piszą nawet głupie wiadomości, że kurczę Michał, fajną tę robotę wykonujesz, klienci przychodzą, mówią, obserwuję Cię na co dzień, fajnie widzieć jak się rozwijasz. To jest bardzo inspirujące i tym bardziej jest takim motorem napędowym do tego, żeby wykonywać jeszcze więcej rzeczy, jeszcze więcej pracować, jeszcze bardziej się rozwijać. To jest bardzo fajne. Ogólnie wsparcie ludzi, wsparcie całego otoczenia dookoła. Czy można też śmiało zaryzykować, że sprzęt do tatuowania może pomóc w rozwoju? Jak najbardziej. To jest jak z telefonami czy z aparatem. Jeśli ma się dobrej jakości sprzęt, to pomaga to w pracy, wiadomo. Nie zrobi to za nas nie zrobi to za nas całej roboty, aczkolwiek bardzo mocno pomoże. To jest jak z chińskimi, z jakichś tam stron maszynkami. Jeśli kupisz maszynkę z takiej strony, no to nie za bardzo to się będzie nadawało. Tym bardziej, no i wiadomo, ta jakość pracy wtedy będzie niższa, a jeśli chcemy wykonywać dobrej jakości dobre prace, ładne prace, nasycone, no to trzeba używać materiałów również takich samych, tak? Więc to zawsze idzie w parze ze sobą. Okej, a która jest taka część z tych rzeczy, które są potrzebne do tatuowania tatuatorowi, które rzeczywiście mogłyby Ci najbardziej pomóc w rozwoju? Która z tych wszystkich rzeczy była razem z Twoim rozwojem od samego początku i gdzieś tam to wszystko ewoluowało? W momencie, kiedy miałem taki epizod, że nie pracowałem, no wiadomo, pracowałem w innym studiu, w którym menadżerka uparła się, że będzie kupować z jakiejś tam firmy igły. I pamiętam do dnia dzisiejszego, jakie katorgi przeżywałem w momencie, kiedy musiałem na tych igłach, kartridżach pracować. Nie wbijał mi się kolor. W ogóle nic nie mogłem po prostu wykonać tak pracy, jakiej chciałem, po prostu jak chciałem. Więc wiadomo, no ważny jest sprzęt, przede wszystkim maszynka i igły. No, tym się wykonuje tatuaże, tak? Więc to jest bardzo ważne. I teraz pracujesz na kartridżach Quadron. Dokładnie tak. I jak one Ci pomagają w tym rozwoju? Przede wszystkim no, samo wykonanie, sama budowa tego kartridża jest na tyle fajna, że wygodnie mi się przede wszystkim pracuje. Te kartridże są stabilne, nie hałasują. Więc to jest bardzo fajne i przede wszystkim te igiełki, które są w tych kartridżach, są bardzo naostrzone, bardzo mocno naostrzone, dzięki czemu ten kartridż tak naprawdę wystarcza mi na całą sesję. Więc nie narzekam, nie tępią się igły i to jest dla mnie bardzo ważne, żeby jednak nie zmieniać tych kartridży non-stop, bo to jednak się działo z innymi firmami i na to zwracam bardzo mocną uwagę. Wiem też również między innymi od Ciebie, że nie każdy tatuator, choć bardzo mnie to dziwi, wie na jakich ustawieniach pracuje. Dokładnie, tak. Na jakich Ty ustawieniach pracujesz? Jeśli chodzi o skok, to 3,5. No i co? I w sumie tyle. Jeśli chodzi o woltaż, no to wiadomo, no, pracuję na takiej maszynce, która jednak potrzebuje sporego woltażu i pracuję na 11, 11,2, zależy jaka skóra, zależy jaki klient, zależy co wykonuje, w ile czasu potrzebuję wykonać daną pracę. No wiadomo, to wszystko zależy od tego. Różne czynniki wpływają na to, na jakich tam ustawieniach pracuję. A dla osób, które nie są związane z tatuażem, ale bardzo lubią tatuaże i lubią być tatuowane i posiadać kolejny wzór na sobie, czy można uznać, że od ustawień zależy również poziom bólu? Jeśli chodzi o woltaż, to wiadomo, no, jeśli igła szybciej pracuje, maszynka szybciej pracuje, to może bardziej boleć, tak? No bo to jest normalne, no szybciej wbija się igła, więc to jest normalne, że będzie tam troszkę bolało, aczkolwiek prędkość wykonywania tego tatuażu i czas wykonywania jest o wiele bardziej skrócony, więc myślę, że na ból to w ogóle nie powinniśmy zwracać uwagi. No boli to boli, ale efekt będzie dobry. To nie zwraca, ten nie zwraca. Dokładnie. Ja jestem miękkie jajo, Wiem coś o tym. jeśli chodzi o tatuowanie, więc ja zwracam, dlatego dla Was wszystkich o to pytam, bo
Michał pracuje na wyższym niż niższym voltażu. Czuć, jakby co. Skalpelek tak zwany. Miałeś jakieś przezwisko kiedyś w szkole albo jako tatuator? Jako tatuator tak, w ogóle to jest taka... Skalpelek? Nie, skalpelek to teraz Bartek na mnie, mój wspólnik mówi, a jeśli chodzi o taką właśnie anegdotka a propos różnych ksywek, różnych takich... Lubimy anegdotki. Dokładnie, ja też. Moja siostra ogólnie, no wiadomo, nie tatuowała się u mnie, bo preferuje inne tatuaże. No i jej jakaś tam koleżanka ze studiów stwierdziła, że no Kaśka, chodź ze mną na tatuaż, no chcę mieć jakieś wsparcie. Więc moja siostra stwierdziła, że no dobrze, no pójdę z tobą. I gdzieś tam do studia w Warszawie poszły, siedziały sobie i jakiś tatuator właśnie, który tatuował tę koleżankę mojej siostry, stwierdził, że tam sobie porozmawiają. I opowiadali, że właśnie w Warszawie jest taki, to jest oparte na faktach, dosłownie po opowieściach mojej siostry, że no jest jakiś tam bardzo młody tatuator w Warszawie, który tatuuje bardzo krótko, ale ta jakość pracy jest bardzo wysoka. No i właśnie każdy, kto się tatuuje, chodzą plotki po Warszawie, że to jest taki właśnie rzeźnik. I moja siostra tak siedzi i nagle właśnie poleciało moje nazwisko, padło moje nazwisko. I się zaczęła śmiać niesamowicie z tego, że nazywają mnie rzeźnikiem. Więc to mnie dość Słuchajcie, bawi. jakby to powiedzieć delikatnie, nie wygląda, ale nie, no dobra, nie było tak źle, nie będę tutaj złej reklamy robić. Ja po prostu słabo znoszę ból. No. Ale oprócz tego było świetnie. Zresztą ja uważam, że i ja też w myśl tego wybieram tatuatorów, że ważny jest klimat, w jakim taka sesja się odbywa. To Tak. znaczy, Atmosfera. tak, atmosfera, czy tatuator z tobą rozmawia, czy nie rozmawia, czy zakłada słuchawki, czy rozmawia przez telefon. Najgorzej, czy najgorzej. Czy słucha, nie wiem, jakiegoś podcastu, a ty po prostu jesteś zdany na siebie przez te kilka godzin i albo, nie wiem, patrzysz na niego, albo patrzysz w telefon, albo nie wiem, czytasz książkę. Mhm. Dla tatuatora również bardzo ważny jest klimat. Tak. Aczkolwiek to tak naprawdę jaki będzie klimat zależy od klienta, klienci są różni. Dokładnie. Ale jak ty pomagasz swoim klientom w przejściu przez tę sesję, bo tak jak mówię, no to jest kilka godzin bycia z tak naprawdę obcą osobą w bólu. Dokładnie. Więc co jesteś w stanie, powiedzmy, zaoferować swoim klientom, żeby jakoś lepiej to przeszli? Dla mnie wiadomo, no ta atmosfera jest bardzo ważna. Ja jestem śmieszkiem, staram się być przynajmniej. I na tyle, ile potrafię i na tyle, ile mogę, bo wiadomo, no to wszystko zależy od klienta. Jeśli klient nie będzie chciał, nie jest zbytnio rozmowny i nie będzie chciał ze mną rozmawiać, no to nie pogadamy sobie, aczkolwiek lubię śmieszkować, lubię śpiewać, lubię słuchać muzyki różnej. Więc staram się umilić ten czas osobom, tym bardziej, że jest to dość intymna sytuacja w momencie, kiedy ktoś no, leży na tej leżance, czy tam siedzi na krzesełku i jest jednak sprawiany tej osobie ból. Tak. Więc fajnie jest rozproszyć czymś, tak? Rozmową, piosenką, nie wiem, śmiechem, czymkolwiek. I to jest bardzo ważne. Osoby wtedy nie dość, że chcą wrócić ponownie na kolejny tatuaż, to wspominają to w bardzo fajny sposób. I to większość moich klientów stwierdza, że właśnie ta atmosfera jest bardzo fajna. Że sobie rozmawiamy, śmieszkujemy i to jest bardzo ważne dla mnie. Muzyka jest bardzo ważna w ogóle w rozładowaniu jakichś takich napięć, stresów. I prywatnie, i zawodowo. Jakiej ty muzyki najczęściej Wszelakiej. słuchasz podczas tatuowania? Od No i mod- też i twoi klienci wówczas. Od Modern Talking po Mandarynę, po AC/DC i Metallicę. Naprawdę, ja się w ogóle nie ograniczam, oprócz disco polo słucham I wszystkiego. to niezła impreza jest po prostu. Tak, cały czas. Nawet stare hity czasami mam. Ostatnio mój klient zwrócił uwagę, o tych samych polskich artystów słuchasz. Ja mówię, no na ten moment tak, a za chwilę się zmieni tak, że Teraz się będę samych zmieni Brytyjczyków. impreza. Więc słucham wszystkiego. Nie lubię się ograniczać. Nie lubię. Tym bardziej zależy od mojego nastroju, od nastawienia w danym dniu. To jest bardzo ważne, żeby jednak przystosować muzykę pod nasz nastrój. To jest bardzo ważne. I pod nastrój klienta.
No tak, ale mimo wszystko to jest męczące i później trzeba jakoś odpocząć. Jak odpoczywasz po takiej sesji? Idę spać. Jestem pracocholikiem i spędzam większość swojego czasu w studiu, aczkolwiek jeśli mam dni wolne, bardzo właśnie lubię się raz wyspać, spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, zainspirować się czymś. I to jest bardzo fajne. Tak odpoczywam. Wakacje też są od tego. Gdzie byś chciał pojechać na wakacje? O Jezu, mi się marzy Australia i Dubaj. Z Dubajem wiadomo, no to w Dubaju mnie mega jakby zachwyca ta architektura, tak? Ja bardzo lubię na to zwracać uwagę, ten przepych, architektura, to wszystko, co się, to cały ten anturaż, który jest wokół. Więc marzy mi się taka wycieczka właśnie w tego typu okolice. No Australia, kangury, te sprawy, Sydney. Mimo wszystko ten przepych jakoś bardziej mi do Ciebie pasuje, bo teraz jak powiedziałeś to słowo przepych, to sobie myślę tak. Przepych rzeczywiście, w tych tatuażach jest taki przepych. To jest idealne określenie. Dokładnie. Ale też z prywatnych opowieści na temat Twojego studia też można powiedzieć, że będzie tam przepych. Będzie mieszanka wszelakich styli. To od loftu po jakieś takie kiczowate rzeczy, po złoto, metal, drewno, jakieś takie fajne rzeczy, żeby zgodnie z moimi pracami i z pracami też mojego wspólnika, żeby to było, żeby się łączyło, tak? Żeby to wszystko było jednym takim wielkim, taki miszmasz. Ja bardzo lubię to słowo, także Miszmasz. tak, Miszmasz, przepych i jakość. dokładnie. Tak byśmy to podsumowali. Dokładnie. Fantastycznie. Rozmawialiśmy o tym, co Ci pomaga, co w ogóle pomaga tatuatorom w tym, żeby się rozwijali, żeby im się łatwo pracowało, ale porozmawiajmy o tym, co nie pomaga, co blokuje, co sprawia, że no, tatuator się może nie tyle co zamyka na nowe doświadczenia tatuatorskie, ale w ogóle no, wybija go to z życia i prywatnego i zawodowego. Tym na pewno jest hejt, Tak. a z nim się pewnie spotkałeś. To Skoro z jesteś jakim? wystawiony tak mocno na opinie innych ludzi, kiedy jesteś na TikToku jako tatuator i ten powiedzmy śmieszek, tak? Wiesz co, z każdą, w momencie, kiedy w ogóle cokolwiek udostępniamy do internetu, dzielimy się, musimy się jakby, musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy wystawieni na pewnego rodzaju krytykę, chociaż nie zawsze nie jest ona uzasadniona, jest to po prostu hejt, tak? Więc musimy sobie zdawać z tego sprawę i przede wszystkim w ogóle udostępniając cokolwiek w internecie musimy mieć niesamowite pokłady cierpliwości do ludzi i mocną psychikę, bo to naprawdę potrafi zaszkodzić bardzo często. Ludzie popadają w ogromne kompleksy, popadają w problemy, z którymi sobie czasami niestety nie potrafią poradzić, więc to jest bardzo ważne, żeby mieć dystans do tego wszystkiego, tak? Bo jedni nas będą kochać, drudzy nienawidzić i to jest normalne. Prywatnie może nie będę pytała, co najbardziej Cię zabolało z takich słów, ale co może było najbardziej... Moja praca to Photoshop. No właśnie chciałam bardzo się mi się nie spytać, podoba. co najbardziej tak zawodowo Cię rozbolało, jak usłyszałeś na temat swoich prac? Ja z jednej strony można to uznać za komplement, aczkolwiek z drugiej strony w momencie, kiedy staram się, żeby te prace były niesamowicie dobre, żeby wkładam całe swoje serce w to, staram się, żeby te zdjęcia prac, bo wiadomo, oprócz dobrej pracy trzeba też dobrze to sprzedać w internecie. Jeśli będzie dobre zdjęcie tej danej pracy, to i ona się będzie również podobała ludziom. Nawet najlepszą pracę można źle sfotografować. Jasne, że Żeby tak. mi się Ja to jako słabo wygląda. fotograf mogę śmiało powiedzieć, że zarówno bardzo źle sfotografowana praca, jak i bardzo dobrze sfotografowana praca, gdzieś tam podciągnięta, jest równie krzywdząca, bo dany tatuaż może wyglądać zdecydowanie lepiej niż został zaprezentowany, Tak. bądź zupełnie inaczej niż został zaprezentowany wtedy, kiedy wszystko zostało podbite do granic możliwości. Jedno i drugie jest niefałszywe i nieprawdziwe, tak? Tak, dlatego w momencie, kiedy ktoś podważa cały, zwał jak zwał, autorytet dla niektórych i moje umiejętności, moją ciężką pracę, czas włożony w to wszystko i ktoś podsumowuje to na zasadzie i tłumaczy w sumie tę jakość tym, że to jest Photoshop, no to jest bardzo krzywdzące, tym bardziej dla osób, które wkładają całe swoje serce w to, żeby to wszystko było bardzo dobre. I to jest dla mnie bardzo, bardzo denerwujące i krzywdzące.
Dlatego tego Jakie bardzo nie rady lubię. dałbyś w takim razie tatuatorom, którzy dopiero zaczynają i jeszcze totalnie nie wiedzą, co ich czeka? Bo ty już powiedzmy O, przetrwałeś bardzo dużo czeka ich, naprawdę. i powiedzmy i tego hejtu doświadczyłeś i różnych pewnie klientów i różnych Tak. sytuacji i tak naprawdę wszystkiego. Jakie rady byś im dał? Przede wszystkim nigdy się nie poddawać. Nigdy. Jeśli mamy upór w tym wszystkim, jeśli chcemy to wykonywać, chcemy pracować, mamy zapał, energię, chęci do tego, nigdy w życiu, niezależnie jak bardzo będą nam podkładać kłody pod nogi, brniemy dalej. Brniemy, po prostu. Ja miałem to samo. Miałem to samo. Każdy mi mówił na początku, że bo nie zdobędę klientów. No bo ja jestem taki i taki, bo klienci to jak zobaczą, że ja jestem takim kolorowym ptakiem, to oni nie będą chcieli do mnie przychodzić na tatuaże. Na dzień dzisiejszy mamy zapisy na 1,5 roku do przodu, 1,5 roku do przodu. Także przede wszystkim nie poddawać się, pracować, robić projekty, podchodzić do tego jako fan, bo jeśli coś będziemy traktować jako zajawkę, coś będzie dla nas zajawką, czystą przyjemnością, to z tego przerodzi się to w pieniądz. Jeśli ktoś będzie robił to z czystego zarobku, to prędzej czy później to zgaśnie. Więc to na pewno ta chęć do pracy i nie poddawanie się, to jest bardzo ważne. I niezależnie co ktoś będzie mówił, nie słuchamy innych, tylko słuchamy siebie przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Co oprócz pieniędzy wnosi do twojego życia bycie tatuatorem? No wiadomo, dla większości osób w momencie, kiedy wypowiadasz się na temat tatuaży, wykonujesz te tatuaże, chcąc, nie chcąc, u mnie chcąc, w jakiejś tam lepszej jakości w tym wszystkim, no to jestem pewnego rodzaju autorytetem dla tych młodszych osób, czy w ogóle dla osób, które chcą się podjąć tatuowania, chcą przyjść na tatuaż, więc to jest fajne, że jednak osoby liczą się z moim zdaniem, to jest bardzo fajne, oprócz tych zarabianych pieniędzy, które jednak są moim zdaniem tylko i wyłącznie dodatkiem i pewnego rodzaju taką trampoliną do rozwijania się, bo nie oszukujmy się, no pieniądze dla mnie nie są najważniejsze, bo jeśli za tym wszystkim idzie pasja, to będą pieniądze, niezależnie co się wykonuje. I ten autorytet, to, że ludzie słuchają i liczą się z moim zdaniem. A tym bardziej, że tatuję bardzo krótko, to jest taką naprawdę niesamowicie inspirującą rzeczą i to mnie satysfakcjonuje bardzo i jestem naprawdę z tego niesamowicie wdzięczny. Są ci hejterzy, którzy rzucają te negatywne komentarze w twoją stronę i mówiłeś, że trudno rzeczywiście nie nabawić się kompleksów, ale każdy ma jakieś kompleksy. Ty też jakieś masz? Oczywiście, mam multum kompleksów. To sobie właśnie ludzie wyobrażają, że osoby publiczne w internecie, które pokazują tak naprawdę skrawek swojego życia, to co jest najlepsze w nim, nie są zakompleksieni, nie mają w ogóle jakichś tam negatywów w sobie, a tych kompleksów, im bardziej człowiek jest popularny, im więcej człowiek osiąga, tym więcej kompleksów posiada. Tak jest przynajmniej w moim przypadku. Mam strasznie dużo kompleksów. A blokują cię one w życiu zawodowym? W życiu zawodowym może nie, ale w życiu prywatnym bardzo mocno. Jeśli chodzi o kwestię tą prywatę, tę prywatę, mam bardzo dużo kompleksów. Jeśli chodzi o pracę moją, wiadomo, jestem bardzo wymagający względem siebie, więc w momencie, kiedy wykonuję pracę, zawsze widzę jakiś błąd w niej, zawsze, który mogę poprawić. I na kolejną pracę staram się to poprawić. Czyli to Więc akurat motywuje. Motywuje, ale mam czasami Ale prywatnie? Ale prywatnie mam bardzo dużo kompleksów, począwszy od braku moich włosów na głowie. Naprawdę. Ja tego nie mogę słuchać, moi drodzy. Ale dobra, mów. No to dużo, względem zachowań, względem, nie wiem, tego, że osoby publiczne, będąc osobą publiczną, jednak jesteś narażony na to, że masz więcej hejterów, dużo osób się od ciebie odsuwa, zastanawiasz się, siedzi to w twojej głowie, co się dzieje, a może to trzeba zrobić tak, a może tak. Zaczynają się pojawiać kompleksy, o których w życiu byś nie pomyślała, tak? Więc no to jest normalka.
Czyli w życiu poprzednich. prywatnym cię trochę blokują te kompleksy. Blokują, przede wszystkim też blokuje mnie to, że wiadomo, pracę oddzielam, bardzo mocno życie prywatne oddzielam od zawodowego. W życiu zawodowym swoim przychodzę do studia, więc wiem, co będę robił, jestem pewny tego, co wykonuję, a w momencie, kiedy jednak no, przychodzi ta smutna rzeczywistość, to życie prywatne, no czasami człowiek się no jednak tak się zamyka trochę w sobie i nawet sobie ludzie nie zdają sprawy, jak bardzo w mojej głowie czy w głowach innych osób, które jednak są narażone na opinię innych osób, no, co siedzi, tak? No Co tak, tam, no w co Twoim tam. przypadku wystarczająco dużo osób jest, które Cię obserwują, żeby wśród nich rzeczywiście Wytykają. znalazły się takie osoby, które będą Ci właśnie wytykać te wszystkie rzeczy. Ludzie są podli przede wszystkim, nawet wiedząc, że coś mnie zaboli, potrafią to wytknąć, tylko po to, żeby mnie to zabolało. I wiedzą, jakie są moje tak zwane pięty achillesowe. No i to jest troszkę smutne, tak? No ale trzeba sobie z tym radzić jakoś. W ogóle z hejtem, z opinią publiczną. W ogóle funkcjonowanie z ludźmi jest bardzo ciężkie, także to jednak trzeba się nauczyć. Pewnych. Rozmawialiśmy o branży tatuatorskiej, ale generalnie uważasz, że branża, może nie tatuatorska, ale ludzie, którzy kochają tatuaże, są związani z tatuażami, czyli nie tylko tatuatorzy, tylko również posiadacze, są mimo wszystko taką grupą, która się kocha, lubi, szanuje? Czy... Absolutnie, absolutnie, w ogóle. Ja odczuwałam od zawsze, W odkąd ogóle. byłam na konwentach tatuażu, że jednak łączy nas coś jakoś tak, nie wiem, miałam wrażenie, że należy do czegoś elitarnego, takiego, Tatuaż w ogóle jest elitarny. takiego rodzinnego. Tak. Jest ta atmosfera, zależy u kogo. W ogóle tatuaż jest takim dobrem luksusowym. Nie każdy sobie może na to pozwolić, tak? W różnego słowa znaczeniu. I to środowisko przede wszystkim jest bardzo hermetyczne. Jest hermetyczne. Dobrych tatuatorów według mnie jest no, naprawdę, niby to dużo, niby mało, tak? Wiadomo. Ale całe to środowisko wydaje się być naprawdę bardzo fajnym. Jest ta atmosfera rodzinna na konwentach, no bo musi być. Jest bardzo dużo wesołych osób, dużo kolorowych osób. Widzimy, mamy szansę zobaczyć tatuatorów podczas pracy. Są różne atrakcje, są imprezy, jest wszystko i to fajną taką atmosferę tworzy, aczkolwiek tak się zwane wejdzie behind the głębiej. scenes, dokładnie, jak się wejdzie głębiej, to jednak jest zazdrość, jest nienawiść, jest ten przysłowiowy hejt, o którym wspomniałaś. Jednak z tym trzeba na co dzień walczyć, a nasi klienci, te osoby, które jednak nie mają takiej styczności aż tak głęboko z tym wszystkim, nie wiedzą o tym, że takie coś się dzieje. No tak, ale wspomniałeś, że rzeczywiście tatuaż jest elitarny. Tak. Jest elitarny dla klientów tak naprawdę, Tak. bo o nich tu mówimy. I nie każdy sobie może, tak jak zwróciłeś Na uwagę, dobry pozwolić. tatuaż nie każdy może sobie Tak, pozwolić. nie każdy może sobie pozwolić, nie tylko ze względu na to, że nie każdy może w ogóle sobie pozwolić na tatuaż, na przykład Praca. przez pracę, ale tatuaże też są drogie. Dobre tatuaże są drogie. Poza tym, ile zarabia tatuator? Mniej więcej? To są duże kwoty? Możecie sobie kupić jakiś Pomidor. super świetny samochód i jeździć po super drogich knajpach i żyjecie rozpustnie? To znaczy, każda praca, jeśli ktoś wykonuje coś dobrze, zawsze te pieniądze będą, niezależnie od tego, co wykonujemy. Ile, co, jak, to już trzeba się każdej osoby Z osobna spytać, bo no, ile pracujesz, tyle zarobisz. Ile krzykniesz sobie za tatuaż, ile zawołasz za sesję, tyle zarobisz. Więc to jest bardzo niewymierna kwota i tak naprawdę co miesiąc dany tatuator może zarobić całkowicie inną kwotę. Ale są to dobre pieniądze. Są to Dla dobre tych, pieniądze, co na jak przykład najbardziej. myślą, zacznę sobie tatuować, dobry pieniądz w tym jest, bo tak mówiliśmy, są tacy ludzie, którzy zaczęli tylko z tego powodu tatuować. To znaczy- Nie mylili się.
Nie mylili się, aczkolwiek nie zdają sobie też sprawy, że to całe środowisko, nie ma czegoś takiego, tak jak w sprzedaży aut, nie wiem, w prowadzeniu restauracji. Jedna restauracja prosperuje lepiej, druga gorzej. W momencie, kiedy ktoś wykonuje bardzo dobrej jakości pracę, dobre prace, ta jakość cały czas się tutaj powtarza, widzę. We wszystkim. We wszystkim. Jeśli ktoś dobrze coś wykonuje, zawsze te pieniądze będą. Zawsze. I jeśli tatuator ma duży booking, zależy też z jaką częstotliwością wykonuje te tatuaże, to będzie zarabiał dobre pieniądze. Ale też dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że to środowisko, nie każdy zarabia dobre pieniądze, bo to środowisko jest duża konkurencja, ogrom tatuatorów i żeby się w tym odnaleźć, tym bardziej w dużych miastach, jak w stolicy, czy we Wrocławiu, czy w Trójmieście, czy gdzieś tam w Poznaniu, czy Łódź, Kraków, to są duże miasta, gdzie jest niesamowicie, no, niesamowicie dużo tych tatuatorów. Trudno się przebić. Bardzo, bardzo. Ciężko się w ogóle odnaleźć w tym wszystkim. No i tyle w sumie. Można sobie pozwolić na dobry leasing. Ale tylko jeśli znowu pojawia się to słowo klucz jakościowo, Jakościowy. to wszystko będzie dobre. Więc myślę, Dokładnie. że spokojnie możemy podsumować ten wywiad jednym słowem jakość. Dokładnie. Jakość jest bardzo ważna. I myślę, że ten wywiad też był jakościowo świetny. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy. Mam I nadzieję. rzeczy technicznych i prywatnych, za co Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Ci również za ten dziękuję. wywiad. Ja również dziękuję. Dla mnie było super. Mam nadzieję, że Wy też się będziecie dobrze bawić. Dziękuję bardzo.